Szanowni Państwo, drugi etap konkursu imienia Adysari i z nami Adrian Janus, baryton z Polski, i Klara Janus, która gra na fortepianie i występowała razem z panem Adrianem. Zasadą Adysari jest to, że można korzystać z akompaniatora jakby przydzielonego przez konkurs, ale można też przyjechać w innej konfiguracji. I w tym roku wyjątkowo niewiele takich duetów mamy, które przyjechały jakby ze sobą razem. No ale Państwo, jak już się zdążyłem dowiedzieć, są Państwo i prywatnie, i zawodowo duetem. To proszę mi powiedzieć, jak to się zaczęło, że Państwo właśnie się poznali i razem występują. No to może ja zacznę. Dzień dobry Państwu. My poznaliśmy się już w szkole muzycznej, także ta przygoda z muzyką była nam już znana od dawien dawna. No i zaczęliśmy być ze sobą na studiach, także to chyba tak wyszło naturalnie, że zaczęliśmy ze sobą po prostu występować i współpracować. Znaczy tu jeszcze, żeby było śmiesznie, poznaliśmy się w sumie na zespole wokalnym, jak jeszcze ja byłem instrumentalistą właśnie w szkole muzycznej. Znaczy żona też była, żona była pianistką, ja grałem na klarnecie, no i spotkaliśmy się właśnie na tym rzeczonym zespole wokalnym, żeby było śmiesznie. No i później jakoś tak się stało, że co prawda studiowaliśmy w różnych miastach, ale ten kontakt zawsze jakiś pozostał. I jakoś na studiach stwierdziliśmy, że może warto zagrać razem, albo może nie tylko. No i w ten właśnie sposób tutaj się znaleźliśmy. A skąd Państwo się dowiedzieli o konkursie? Wydaje mi się, że od zawsze wiedzieliśmy o tym konkursie. To jest tak duży konkurs i znany, że ciężko powiedzieć. Jakie uczucia towarzyszą panu, kiedy pan występuje? Bo drugi etap oczywiście jest pewnego rodzaju już wyróżnieniem. Już pan wie, że jest pan doceniony. No i teraz pojawia się pan na scenie i czy jest większa presja i stres, czy raczej właśnie mniejszy? Bo już wiadomo, że jury pana lubi. Tutaj w sumie uczucia były dwojakie, bo z jednej strony rzeczywiście, wiadomo, drugi etap, wiadomo, większa konkurencja, jakby ten poziom trzeba podnieść odrobinę, ale z drugiej strony akurat tak się zdarzyło, że też mieliśmy repertuar na szczęście tak wybrany, że w tym drugim etapie można było się jakoś tak pewniej poczuć. No a w takim razie co śpiewał pan w drugim etapie? Jaki to był? W drugim etapie wykonywaliśmy pieśń Pawła Łukaszewskiego, Boże Ojcze Nasz i Opiekunie. Oprócz tego jeszcze arię Eliasza z oratorium Elias, Mendelssohna i Sibillarium Guidaretto Händla. I który z tych utworów najłatwiej było przygotować? Który z kolei największe trudności państwu sprawiał? Dobre pytanie, bo w sumie każdy z tych utworów trochę jest innym typem śpiewania, bo Händel są to głównie koloratury, też sama muzyka barokowa trochę inaczej się ją wykonuje niż, nie wiem, pieśń Łukaszewskiego, która z kolei jest odrobinę jakby w stylu włoskiego belcanta. Natomiast Elias, ze względu na to, że to jednak jest oratorium, to też leży gdzieś tam jakby pomiędzy. Więc każdy z tych utworów wykonywało się trochę inaczej. Myślę, że zawsze ten Händel nas najwięcej jakoś tak cieszy. A z perspektywy fortepianu, akompaniatorki, co tutaj jest jakby dla pani było najtrudniejsze, a co było największą przyjemnością? Ja również uwielbiam Händla i ta muzyka barokowa, mimo że dla pianisty też jest bardzo trudna ta aria. No, tak jak Adrian powiedział, że jest dużo koloratur, w fortepianie, czyli orkiestrze jest dużo gam, jakichś trudnych przebiegów. Natomiast my oboje bardzo lubimy muzykę barokową, także chyba to było dla nas najfajniejszym doświadczeniem. A dla mnie jako akompaniatorki na pewno było trudne to, że ten repertuar w drugim etapie był bardzo zróżnicowany i to momentalne jakby przeskoczenie z utworu na utwór, to chyba było najtrudniejsze. Co jest najważniejsze w przypadku akompaniowania na takim konkursie? Na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, nad czym państwo też razem pracują, być może jakoś w taki sposób, żeby nad tym państwo opierają być może swoją współpracę. Czy jest coś takiego? To jest pytanie do akompaniatora, więc... No ta współpraca między ludźmi, powiedzmy, wydaje mi się, że te relacje, tak jak jeżeli kogoś się lubi i lubi się przebywać z tym drugim człowiekiem, to myślę, że to się przekłada na grę. Także myślę, że tutaj...
Po prostu Też gramy. tutaj ja bym powiedział jeszcze, że też kwestia tej muzyki barokowej, że dla akompaniatora raz, żeby wyciągnąć, bo tam zawsze w tych wyciągach orkiestrowych jest dużo różnych dziwnych rzeczy, żeby zauważyć to, co jest nawet nie tyle ważniejsze, ale też tak? najciekawsze, bo czasami to nie są te góry i doły. A dwa, że na przykład, nie wiem, w części da capo też, żebyśmy wspólnie musieli wypracować, żeby ona jednak była odmienna. Więc zarówno ja z punktu widzenia wokalisty musiałem coś tam pokombinować, jak i pianistka też zawsze gra trochę inaczej. Więc tutaj, żebyśmy się pogodzili w tym, Dotarli. powiedzmy, improwizowaniu, to myślę, że to było to najtrudniejsze. Czyli to jest też ciekawe, bo musicie się słuchać cały czas nawzajem, prawda? Dokładnie. Nie da się tego zrobić mechanicznie. Tak. A czy fakt, że znacie się prywatnie, przeszkadza, czy pomaga właśnie bardziej w tym, że współpracujecie zawodowo? Dobrze, to odpowiem. Znaczy, właściwie pomaga, bo z drugiej strony możemy próby robić na przykład w jakichś takich godzinach niekoniecznie roboczych. Tak, Tak, ale z drugiej strony zawsze jest tak, że w sumie dzięki Akademii Operowej mamy okazję pracować więcej razem, bo tak jak jesteśmy w domu, to zawsze jednak te rzeczy jakieś takie, powiedzmy, rodzinne czasami wygrywają z tym ćwiczeniem, więc... W takim razie chciałem jeszcze zapytać o te utwory, które będą ewentualnie w finale, no bo to już śpiewanie z orkiestrą. To z kolei, jaka jest główna różnica między śpiewaniem z fortepianem i śpiewaniem z orkiestrą dla pana? No, przede wszystkim orkiestra, to znaczy dużo zależy od dyrygenta, ale nie jest tak elastyczna jak pianista. Bo wiadomo, że no tam zgrać grupę ludzi, no nie możemy sobie pozwolić na takie jakieś rubata, czy jakieś nagłe zmiany, nieprzewidywane wcześniej. Więc tu na pewno trzeba być bardziej się sztywno trzymać tych ram zapisu nutowego. Ale z drugiej strony więcej kolorów można usłyszeć i to jednak też jest piękne, że później te arie zupełnie inaczej brzmią, jeżeli gramy to, nie wiem, z wiolonczelą, czy jakieś tematy, które grają instrumenty dęte. Fortepian, wiadomo, stara się jak najlepiej to wyciągnąć, ale no, nie zawsze się uda tak zmienić barwę, żeby dorównać tej orkiestrze. No dobrze, no to życzymy panu w takim razie, żeby już przygoda z fortepianem jest za panem, a teraz, żeby była też możliwość zaśpiewania z orkiestrą. Bardzo państwu dziękujemy i życzymy Dziękujemy wszystkiego bardzo. dobrego.